Dzisiaj mam dla Was porównanie Samsunga S24 z Xiaomi 14, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery w Polsce, ale ja mam go już od grudnia, bo premierę w Chinach miał w sumie już w październiku. Więc ściągnąłem ten telefon specjalnie, żeby móc go wcześniej, przed premierą potestować. Trochę już go posprawdzałem, więc mogę porównać jeden z drugim. Zobaczymy, który jest lepszy. Zapraszam do oglądania. Na początek pogadajmy o pudełkach, no bo Samsung niestety cały czas ma tą swoją wersję odchudzoną pudełka, czyli nie mamy ładowarki, mamy jedynie kabelek USB-C na USB-C. Nie ma też żadnego etui, więc mamy sam smartfon, papierologię, kluczyk do tacki SIM, no i w zasadzie z kabelkiem to będzie tyle. A w Xiaomi mamy czarne silikonowe etui, dodatkowo logowane. Jest też oczywiście ładowarka i kabel, więc tutaj no nic nam nie brakuje, mamy na start cały zestaw. A przechodząc do ich wyglądu, no to oba urządzenia są małe, zgrabne, tylko no tutaj moim zdaniem Samsung wypada lepiej, jest zgrabniejszy, jest jeszcze delikatnie mniejszy. Samsung waży 167 gram, Xiaomi 193 gramy. No i tutaj w Samsungu podoba mi się po pierwsze to, że jest matowy razem z ramką. Ta ramka teraz została spłaszczona. W Xiaomi też jest ona płaska. Ten wygląd w sumie jest zbliżony do tego, co mieliśmy rok temu. No i te urządzenia teraz idą tak powoli w kierunku wyglądu iPhone'a, ale właśnie w Xiaomi mamy tutaj tą sporą wyspę, a w Samsungu podoba mi się to, że mamy jedynie obwódki dookoła aparatów. Jest to moim zdaniem elegantsze. No i w Xiaomi przeszkadza mi to, że tutaj mamy też śliskie plecki, no bo jak widzicie odciski bardzo łatwo tutaj możemy zebrać. Jedynym wyjściem no to będzie wybranie wersji, która chyba będzie dostępna w Polsce, skórzanej, ale jak mamy je obok siebie, bardziej podoba mi się Samsung, głównie przez to, że jest matowy, no i przez te obwódki aparatów. To, co warto podkreślić w budowie, to jeden i drugi ma certyfikat IP68, czyli nie są im straszne przypadkowe zanurzenia w wodzie. O to się nie musimy martwić. Jak gdzieś tam nam się telefon zachlapie, wylejemy coś na niego, wystarczy go przetrzeć i on będzie nam dalej działał. Różnice w rozmiarach wynikają też po części z zastosowanych tutaj wyświetlaczy, bo w Samsungu mamy ekran o przekątnej 6,2 cala. Jest to oczywiście AMOLED z rozdzielczością Full HD+, a Xiaomi ma ekran o przekątnej 6,36 cala. Także mamy tutaj AMOLED, ale on ma rozdzielczość QHD. Ogólnie jeżeli chodzi o wyświetlacze, jeden i drugi ma teraz adaptacyjne odświeżanie od 1 do 120 Hz, więc całe przewijanie wszystkich treści jest tutaj ultra płynne. Jeżeli chodzi o jasność maksymalną, teoretycznie na papierze Xiaomi ma jaśniejszy ekran, no bo producent podaje, że mamy tu 3000 nitów, a w Samsungu mamy 2600 nitów. Niestety nie mam urządzeń pomiarowych, żeby to sprawdzić. Ta jasność w zasadzie jest niemalże taka sama, jakoś tu większych różnic pomiędzy nimi nie widzę. No i one są bardzo dobrze widoczne w słońcu. To, co też jest na plus, to że teraz ta jasność minimalna obniża się do takiego poziomu, że komfortowo możemy korzystać z tych ekranów także w nocy, gdzie jesteśmy po ciemku, nie ma dookoła nas żadnego światła. Akurat w kwestii wyświetlaczy jeden i drugi wypada świetnie. Moim zdaniem trzeba by było dać im tutaj remis. Są to jedne z najlepszych dostępnych wyświetlaczy na rynku. Akurat nie znalazłem informacji, ale wydaje mi się, że Xiaomi też ma ekran Samsunga, więc mamy w sumie Samsunga kontra Samsunga. Jakieś tam różnice mogą być w barwach pomiędzy nimi, w zależności od ustawień systemowych, no ale oczywiście w jednym i w drugim także możemy sobie te ustawienia pozmieniać. Na tych standardowych w Xiaomi biel delikatnie wpada w żółte odcienie, a na Samsungu w niebieski, no ale to właśnie też możemy sobie pozmieniać. No i z tego, co podaje serwis Kimobil, no to na Samsungu mamy tutaj szkło ochronne Victus 2, a na Xiaomi jest chyba Victus tej starszej generacji. Więc w teorii na Samsungu ekran powinien być lepiej chroniony przed zadrapaniami, ale jak to jest w praktyce, to pewnie sprawdzi Jerry Rig Everything. Oba modele oczywiście możemy odblokować za pomocą odcisku palca, no i skaner jest umieszczony pod ekranem, tylko akurat w Xiaomi jest on moim zdaniem delikatnie za nisko, a w Samsungu delikatnie za wysoko. Jeżeli ten skaner by był tak idealnie pomiędzy jednym a drugim, wydaje mi się, że to by był idealny punkt, przynajmniej dla mojej ręki, dla mnie do odblokowywania. Ale jeżeli chodzi ogólnie o jakość tych skanerów, no to jeden i drugi jest świetny.
praktycznie nie ma tutaj żadnego problemu z odblokowywaniem smartfona. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to mamy tu też różnicę w postaci nowego trybu Always on Display w Samsungu, który pozwala nam nie dość, że wygenerować dowolną tapetę, czy też ustawić jaką sobie chcemy i mamy wtedy delikatnie przygaszoną tą tapetę jako tryb Always on Display. No a na Xiaomi mamy tak jakby tylko jakiś wybrany motyw, nie ma tutaj pełnej tej tapety, którą mamy na ekranie głównym, tylko właśnie no jest to mniejsze, a Samsung ma to rozwiązanie wzorem tego, co jest w iPhone'ie. Pod względem wydajności mamy trochę różnicę, no bo jak wiemy, Samsung dla swoich modeli S24 i S24 Plus w Europie zastosował Exynosa 2400, na Xiaomi napędza Snapdragon 8 Gen 3, czyli mamy Exynosa 10-rdzeniowego kontra Snapdragona 8-rdzeniowego, ale są to bardzo zbliżone do siebie procesory. Snapdragon ma wyższe taktowanie poszczególnych rdzeni. No i tutaj ja już szerzej opisywałem te procesory w poprzednim materiale, gdzie porównywałem właśnie bezpośrednio tego Exynosa ze Snapdragonem, więc tylko tak podsumowując te testy, w codziennym użytkowaniu oba procesory wyglądają bardzo dobrze i w sumie przy zwykłym użytkowaniu, przy robieniu zdjęć, przy przeglądaniu internetu, jakichś tam większych różnic nie uświadczycie, ale różnice są na przykład w Antutu, no bo Exynos osiąga w granicach 1 600 000 punktów, a Snapdragon 1 900 000. Tak samo różnica jest pomiędzy nimi w Geekbench, gdzie Snapdragon ma większą ilość punktów zarówno w teście wielordzeniowym, jak i pojedynczych rdzeni. Ale zaskakujące jest to, że na przykład w grach przy War Thunderze Exynos lepiej sobie radził i był w stanie osiągnąć przedział FPS-ów pomiędzy 100 a 120 punktów, gdzie w tym samym czasie na Snapdragonie przy podobnych akcjach miałem przedział pomiędzy 80 a 100 FPS-ów. Więc chyba ten procesor graficzny X-Clips, który Samsung opracował razem z AMD, ma przewagę nad Adreno, które jest w Snapdragonie. Jeżeli chodzi ogólnie o system, no to oczywiście mamy tu w Samsungu One UI najnowszą wersję, a Xiaomi napędza nowy HyperOS, czyli następca systemu MIUI. Powiem Wam, że jak na razie dużych różnic pomiędzy tym ostatnim wydaniem MIUI a nową wersją HyperOS, jakichś tam większych tutaj różnic nie widzę. Jak były reklamy, tak dalej są. Trzeba je ręcznie tam usuwać albo na starcie, jak już konfigurujemy telefon, no to zaznaczać, że nie chcemy, żeby nam się te reklamy wyświetlały. No i mamy tutaj system Android 14 na jednym i drugim urządzeniu, więc jest to wszystko najnowsze. To, co wiemy w Samsungu, to mamy tu deklarację 7 lat wsparcia aktualizacjami, a w Xiaomi na razie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Pewnie dowiemy się podczas premiery, która będzie na MWC. Przewagą Samsunga nad Xiaomi jest całe te Galaxy AI, ale akurat to omawiałem szerzej na kanale Spiders Web, tam sprawdziliśmy, jak to działa. W zamyśle jest to fajne rozwiązanie, na razie jeszcze wymaga moim zdaniem trochę dopracowania, tylko też jest kwestia tego, czy to będzie cały czas darmowe. No, na razie mamy gwiazdkę, że tam do końca 2025 podobno to ma być za free, a później zobaczymy. Więc może w sumie ta przewaga będzie nijaka, bo i tak będziemy musieli za to płacić. Chociaż całe te Galaxy AI jest fajną ciekawostką, marketingowo na pewno fajnie to rozegrali, bo jest to w końcu coś nowego w smartfonie, ale też się tak zastanawiam, ile osób faktycznie będzie z tego korzystało na co dzień, no a ile po prostu zobaczy to na reklamach, a później i tak w życiu codziennym nie będziemy tego wcale używać. Pod względem aparatów mamy tutaj, jeżeli chodzi o aparaty główne, podobnie dwie 50 w jednym i w drugim modelu, tylko w Samsungu mamy 50 megapikseli Samsung GN3 ze światłem 1.8, a Xiaomi ma 50 OmniVision OV50H ze światłem 1.6. No i tutaj pozostałe aparaty to w Samsungu szeroki kąt 12 megapikseli, obiektyw tele 10 i aparat do selfie 12 megapikseli. Za to w Xiaomi mamy dodatkowo jeszcze szeroki kąt 50 megapikseli, obiektyw tele kolejne 50 megapikseli, no i obiektyw selfie 32 megapiksele. No a przechodząc do samych zdjęć, no to widać, że współpraca Xiaomi z Leica wychodzi im naprawdę na dobre i co roku mamy już coraz lepsze aparaty. Kiedyś były iPhony kontra Samsungi, a teraz naprawdę już Samsung, Xiaomi może tutaj pomiędzy sobą konkurować. W sumie ja może mocno nie będę opisywał tych zdjęć, tylko teraz możecie sobie sami zobaczyć,
powiedzieć, jak wygląda jeden i drugi aparat. No tutaj Samsung standardowo podbija delikatnie te kolory. W Xiaomi są one moim zdaniem takie bardziej naturalne, no ale ogólnie jeżeli chodzi o jeden i drugi aparat główny, no to one są topką. Xiaomi ma za to przewagę w tych pozostałych obiektywach, no bo mamy tutaj dwie 50, szeroki kąt i obiektyw tele i akurat jeżeli chodzi o te pozostałe aparaty, no to tutaj już wydaje mi się, że właśnie różnica jest widoczna i jest ona na korzyść Xiaomi. Dajcie znać w komentarzu, który aparat według Was jest lepszy, czy Samsung, czy Xiaomi Waszym zdaniem wygrywa. Tak prezentuje się wideo nagrane na obu tych smartfonach. Na Samsungu możemy nagrywać w 8K i w 30 klatkach na sekundę. No i mamy oczywiście 4K i Full HD do wyboru 30 lub 60 klatek na sekundę, a na Xiaomi możemy nagrywać w 4K i Full HD 30 lub 60. Niestety tutaj nie mamy trybu 8K. Jeżeli chodzi o możliwości przełączania się na szeroki obiektyw, to jest to zarówno w jednym i w drugim smartfonie. Teraz wróćmy tutaj do jedynki. Na Samsungu wydaje mi się, że te przełączanie jest płynniejsze. A tak prezentuje się kamerka do selfie na jednym i na drugim modelu. I w końcu tutaj w Xiaomi mamy też, jeżeli chodzi o kamerkę do selfie, to tryb 4K, a jak wiemy, wcześniej niestety mieliśmy wpychaną cały czas kamerkę maksymalnie z jakością Full HD. Więc teraz możecie tutaj porównać, jak wypada jakość na Samsungu i na Xiaomi. Z tego co widzę na podglądzie, to chyba Xiaomi mimo wszystko ma trochę bardziej wyblakłe kolory, no a Samsung wiadomo, jak to zawsze podwija swoje kolorki. Dajcie znać, jak według Was wypadają te oba aparaty. Pod względem baterii sporą przewagę na papierze ma Xiaomi, no bo mamy tutaj baterię 4610 mAh, do tego ładowanie 90W, no a Samsung ma baterię 4000 mAh, no i ładowanie super szybkie, jak to oni określają, ale 25W. Oczywiście jeden i drugi ma ładowanie bezprzewodowe i też ładowanie zwrotne innych urządzeń. Ale jeżeli chodzi o czas rozładowania, no to tutaj zaskakująco pod obciążeniem w testach Antutu czy w innych benchmarkach Samsung miał mniejszy spadek procent baterii, mimo tego, że ma mniejszą pojemność. Ale w takim codziennym rozrachunku, no to możemy tutaj liczyć na SOT na poziomie 4-5 godzin pod takim obciążeniem, jeżeli korzystamy intensywnie z tych telefonów. No a jak odpuścimy, mamy cykl mieszany w większości Wi-Fi, trochę LTE, no i takie podstawowe korzystanie, no to jeden i drugi osiąga SOT 5-6 godzin. Wydaje mi się, że jest tutaj to jak najbardziej racjonalne. No i mimo tych różnic w pojemnościach, to te baterie w sumie zachowują się bardzo podobnie, rozładowują się podobnie. Xiaomi ma przewagę mocniejszej ładowarki i ładuje się po prostu szybciej. W kwestii audio oczywiście oba mają głośniki stereo i są to bardzo dobre głośniki, jak na poziom flagowców, ale do iPhone'ów zdecydowanie jednemu i drugiemu tutaj delikatnie brakuje. W Xiaomi mamy mocniejszy bas, a za to w Samsungu delikatnie lepiej słychać wokale. Jeśli chodzi o możliwość podłączenia słuchawek, no to oczywiście nie mamy tu złącza jack. Jak chcemy połączyć słuchawki na kablu, musimy kupić przejściówkę z USB-C na jacka. W sumie jest to parę groszy. Jeżeli jesteście mocno przywiązani do słuchawek na kablu, to też nie jest problemem. A jeżeli chodzi o możliwość podłączenia na Bluetooth, przynajmniej ze specyfikacji na Keymovil, Xiaomi ma standard Bluetooth 5.4, a Samsung 5.3, ale oczywiście jeden i drugi bez problemu łączy się w sumie ze wszystkimi słuchawkami bezprzewodowymi i na słuchawkach jakość audio jest bardzo dobra, mamy wsparcie dla najnowszych kodeków. Różnica pomiędzy jednym i drugim, jeżeli chodzi o specyfikację, przynajmniej też według serwisu Keymovil, no to Xiaomi ma możliwość wsparcia dla Wi-Fi 7, a w Samsungu, z tego co widzę, mamy wsparcie dla Wi-Fi 6E. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale przynajmniej to, co widzę u nich na stronie, no to taki mamy tutaj mały szczegół, jest taka różnica. Podsumowując, który z nich będzie lepszy? No i to jest właśnie ciężki wybór, no bo jedno i drugie urządzenie jest świetne, bardzo dobrze wykonane. Kwestia budowy, no to jednym się będzie podobał Samsung, drugim Xiaomi, więc no to akurat kwestia gustu i kwestia tego, jak Wam będzie ten smartfon lepiej leżał w dłoni, ale też dużo tutaj liczy się cena. Ceny Samsunga znamy, no bo wersja 8 na 128 kosztuje 4099 zł.
przynajmniej taka była cena premierowa, teraz tam się pojawiają różne promocje, a ceny Xiaomi przynajmniej na razie jeszcze nie znam, więc no akurat to jest minus robienia testów przed premierą, bo ciężko mi na razie jeszcze określić tą oficjalną cenę u nas. Z tego co widziałem na przeciekach, to ta cena ma być podobnie do tego, co było rok temu. Ma ona wynosić w granicach 1000 euro, tylko tyle, że za wariant 8 na 256 tutaj będzie to standardem. Chyba nie będzie tej wersji 8 na 128, tak jak ma Samsung. No i właśnie ta cena chyba będzie porównywalna, czyli tam w granicach 4399. Jeżeli będzie drożej, no to tutaj będę zawiedziony, no bo jak Xiaomi będzie droższe, no to nie wiem, czy dalej będzie Xiaomi lepsze, tak? No bo jednak mimo wszystko Samsung daje tutaj wsparcie 7 lat. Mamy może delikatną przewagę Xiaomi, jeżeli chodzi o aparaty, ale te oczko główne to też kwestia sporna. Jedni będą wybierali zdjęcia z Samsunga, jedni powiedzą, że te nowe Xiaomi teraz robi naprawdę dobre zdjęcia. Ale jeżeli chodzi ogólnie o całą resztę, no co prawda mamy też tego teoretycznie mocniejszego Snapdragona w porównaniu do słabszego Exynosa, przynajmniej w benchmarkach, ale w codziennym użytkowaniu większych różnic na pewno tutaj nie uświadczymy, więc jak widzicie, no to naprawdę wybór teraz nie jest prosty. Mamy dwa świetne urządzenia, nawet Xiaomi ma w niektórych tutaj miejscach przewagę nad Samsungiem, tylko no kwestia tego, jak będą wyglądały aktualizacje w Xiaomi, no jak będzie na dłuższą metę wyglądał ten HyperOS, czy na przykład jakaś kolejna aktualizacja nie skopie nam czegoś, a tak bywało niestety w Xiaomi. Samsung ma tą bardziej stabilniejszą nakładkę, do tego mamy te 7 lat wsparcia. W sumie zobaczymy jeszcze, bo może Xiaomi zaoferuje to samo na premierze. Tego jeszcze nie wiem, no bo mam te urządzenie przed premierą. A mam jeszcze Xiaomi 14 Pro, czyli urządzenie wyjątkowe, bo nie będzie u nas dostępne. W Polsce i w Europie, z tego co się dowiedziałem, ma być dostępna tylko 14 i 14 Ultra. No w sumie dajcie znać, czy chcecie zobaczyć test tego modelu, którego u nas nie dostaniecie. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście team Samsung, czy team Xiaomi. Zapraszam do dyskusji. No i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!